Nawet pospałem. Dochodzi 11 godzina. Prawie 8,5 godziny. Co prawda przebudziłem się po 2 godzinach od momentu, jak się położyłem, ale potem dalej zasnąłem. Nawet mi nie przeszkadzały te wszelkie odgłosy dziwne, dzwonki, kus czy tam owiec, szum morza, jakieś wiatry, samochody. Nawet nieźle. Nawet to mi nie przeszkadzało za bardzo, że mam bardzo krzywo namiot postawiony i po prostu lecę w tym kierunku w dół do tego kamienia. Przy tym pierwszym kamieniu było troszkę bardziej jakby równo, ale tam znowu były mokradła i woda tam była, więc mówię, no nie będę w wodzie się rozbijał. I szedłem do tego drugiego kamienia wyżej. Tu wody nie ma, ale znowu krzywo strasznie. Ale dało się pospać, więc spoko. Teraz biorę się za zrobienie kawy i jakiegoś jedzenia. Dziś jest kolejny piękny, ciepły, słoneczny dzień. Nie widzę chmur, z tej strony przynajmniej. Kawka była, szamka była. Tylko jedno mnie trochę zaniepokoiło, bo sprawdziłem pogodę i ma się ona popsuć już w środę, a wcześniej w prognozach mówili, że popsuje się dopiero w czwartek, więc myślałem, że będę mieć jeden dodatkowy dzień, jeden dzień więcej na zwiedzanie i jakby opcja, żeby więcej rzeczy, miejsc zobaczyć. Ale z tego względu, że już w środę pogoda się popsuje, więc musiałem trochę plany, których takich nie było konkretnych, ale mniej więcej troszkę zwęzić i przyspieszyć, żeby zobaczyć te najfajniejsze, najciekawsze miejsca jednak w takiej słonecznej pogodzie, bo to jednak efekt jest inny. Dzisiaj i jutro śpię w hotelu. Zabukowałem sobie go kilka dni temu, wtedy kiedy miałem ten dzień taki zwariowany, że miałem masę rzeczy na głowie i potem na wariata gdzieś tam na szlak wbiegłem. Zapytacie, kapitanie, czy mamy kurs? Mamy kurs. Mam plan na dzisiaj, mam plan na jutro. Muszę zrobić tak, żeby zdążyć się w ogóle zaczekinować, jak to się mówi, zameldować w hotelu, bo do 22 tylko można, więc żebym też nie za późno wrócił. I dzisiaj mam jedno miejsce, w które się udam i tam upiekę 2 pieczenie na jednym ogniu. A jutro mam kolejne miejsce, takie też ciekawe. I po drodze też zahaczę kilka kolejnych pieczeni i będzie kilka pieczeni na jednym ogniu ponownie. W środę się wymeldowuję i chyba do Buda już się wybiorę, bo tutaj skoro ma padać deszcz i ma być pochmurno, to nie wiem, czy tu jest sens być. Historia pokazała w poprzednich filmach, że no, chodzenie po górach w ciemnościach, no może nie w ciemnościach, ale w pochmurny dzień, w mgle to trochę się mija scena, bo nic nie widać absolutnie, więc ma to swój klimat, ale to zawsze można o innych porach roku zrobić. No, także ruszam teraz, zaraz będę zwijać namiot, samochód mam na szczęście tuż obok praktycznie, więc to chwilę dosłownie mi zajmie, pakuję się w samochód i jadę, 1,5 godziny mam do przejechania mniej więcej. Myślę, że po drodze też będą super widoki, ale już chyba nie będę się zatrzymywać, bo szkoda czasu, jest za 15:01 już. Wow. Dobra, trzeba wyjść i zacząć demontaż mojego małego domku za skałą. Naprawdę pięknie i ciepło i w ogóle super, aż żal opuszczać to miejsce, ale myślę, że
są jeszcze kolejne ciekawe i piękne, więc czas w drogę.
drodze były takie widoki, że po prostu zatrzymałem się kilka razy, ja nawet nie gasiłem auta, ale no nie, to ja bym tu chyba nie dojechał, jakbym tak miał wszystko filmować. Z samochodu to ciężko, bo jakieś zakrętasy, góry, doły, piesi, rowerzyści, ruch duży, wąskie dróżki, mosty, tak jak tam, gdzie się jedzie do góry, nie widać co jest. Nie widać co jest z drugiej strony. Jak ktoś jest bystry, z drugiej strony jedzie, zauważy, że ja jadę, to się zatrzyma, ustąpi mi pierwszeństwo, żeby nie doszło do korku jakiegoś, bo się dwa samochody nie miną, jest ciasno. No, także jest za 15:05. Liczę 2 godziny w jedną, 2 w drugą, powiedzmy 4 na 21, żebym tutaj doszedł z powrotem i niecałą godzinę dojechał do hotelu, się zdążył zameldować. Tam nie wiem, czy recepcja jest całą dobę, czy tylko faktycznie do 22 i potem już tam nikogo nie ma, to się nie uda mi wbić. Nic, no, będę musiał trochę przyspieszyć kroku. No, ale spoko, jest bardzo ciepło, jest 20 chyba 1 stopni. No ja teraz idę w cieniu bez rękawków i jest mi tak w sam raz. Zastanawiam się, czy wszystko wziąłem. Chyba tak. Nie chciałbym już się wracać, okulary też są spoko. Słońce świeci, światło piękne. No, to jest naprawdę cudowne miejsce na ziemi. Serio. Aha, ja w ogóle nie zdradziłem, gdzie ja się dzisiaj w ogóle wybieram. Jestem w okolicach Kwalfika. Tu jest fantastyczna ponoć plaża. I też jest fajna górka obok. Ryten bodajże się nazywa. I zamierzam dojść do plaży, żeby tylko takim luknąć z grubsza. Nawet nie będę tam chyba moczył nóg, bo nie mam czasu. No, zrobię jakieś zdjęcie. Popatrzę chwilę, nacieszę oczy. No i właśnie potem wskakuję od razu na górkę. Także dwa ciekawe miejsca, 2 fajne miejscówki. Plaża i górka za jednym zamachem. 2 pieczenie na jednym ogniu. O tym mówiłem właśnie dzisiaj rano w namiocie. Mam nadzieję, że to wszystko fajnie wyjdzie i nacieszę oczy i będę miał frajdę z tego. Wejdę sobie na górkę, a finalnie potem zdążę do hotelu się zameldować. Taki jest plan na dzisiaj. Wejście na szlak. Parking standardowo zawalony, ale to było do przewidzenia. Na prawie kilometr uszedłem od samochodu do tego miejsca. Już 10 minut w plecy mam. Po chwili ścieżyna wygląda już tak kamieniście. Jest tu sporo ludzi, ale jak w sumie chyba w całej Norwegii nie spotkałem się na szlakach z ludźmi, którzy trafili tu w ogóle z przypadku. Każdy jednak wie, na co się pisze i wie, gdzie zmierza. Tak przynajmniej, takie przynajmniej nasze wrażenie. Ale tu mucho, rady. Teraz pomyślałem sobie, że zastanawiające jest to, że żeby dojść na plażę, która jest przy morzu, na poziomie morza, trzeba iść w góry. Ciekawe doświadczenie. Ale chyba przez to, że tam nie ma innego dojścia, gdzie nie drogą wodną, trzeba się przebić przez tą przełęcz. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Nie jestem dobrze przygotowany ostatnimi dniami. Proszę o wybaczenie.
Nareszcie trochę cienia. Ale jest bardzo ciepło. Bardzo. Owce, które wybrały wolność. Owce poszły sobie na górę. Chyba ludzie ich stresują. Widać, niektórzy umierają na trasie, a niektórzy nie. Ludzie wracają z tej plaży jacyś zmęczeni. Ja nie wiem, czy tam jest bar otwarty, czy co, może oni... I co im się stało? Może słońce ich dopiekło. Czadersko. A ten piasek. Jaki dziwny piasek. Granitowy piasek normalnie. Szary jak z węgla. Dobrze, że z węgla, ale się fajnie mieni. To jest gwiezdny pył. Na szczęście się nie kurzy. Zamoczyłbym nogi, ale nie ma czasu. Jak tak dalej będę szedł w tą wodę, to w końcu będę mokry, także ja idę w butach. Dobra, czas w drogę. Nie wiem, jak się ustawić, żeby ci było widać. Godzina już drogi za mną. Zatem ile ja mam czasu? Nie wiem, ile mam czasu. Która jest godzina teraz? 17:49. Jeszcze mam jakieś 3 godziny, powiedzmy, żeby wejść na górę, zejść do parkingu. A myślę, że na ludzie. Ale lepiej mieć trochę zapasu niż później biec w popłochu. Idę na górę. A ja mam bidon z filtrem. Wycwaniłem się. Nie no, zabieram go zawsze pustego. Więc zawsze zabieram sobą wodę i pusty właśnie bidon z filtrem, że jakby mi się skończyła,
to żeby móc sobie gdzieś wody nabrać. Też żeby nie dźwigać tej wody za dużo. Także luzik. Jest strumyk. Jak gdzieś ścieżka będzie odbijać, to sobie nabiorę wody, żeby go nie tachać cały czas ze sobą. I znowu do góry. Ja to lubię sobie aplikować ból. Mięśni oczywiście, mięśni. Nie psychiczny w każdym razie. W żadnym wypadku. Stamtąd przyszedłem. Na plaży byłem. Nóg nie zmoczyłem. Trochę zmoczyłem buty. A teraz idę na górę. Nie wykrywa mi tętna. Operacja się udała, pacjent zmarł. O co tu chodzi? Ja jeszcze żyję. To nie tak. Coś mi pulsometr zwariował. Muszę go zresetować. Tętno 164. Skoro inni mogą bez koszulek, to czemu nie ja? Też chcę. Jest strasznie ciepło. Nie wiem ile jest stopni. Nabrałem wody ze strumyka, bo on gdzieś tam odbija w prawo, więc nie chciałbym się z nim rozminąć. Troszkę tu odszedłem od tego pomostu. Wszedłem w jakieś mokradła i mam podeszwy mokre, ale nie buty całe. Dobra, jedziemy dalej. Ale ze mnie lama. Zobaczyłem, że strumyk odbija w prawo, ale nie wiedziałem, że to jest jeziorko. Nie patrzyłem w mapę, mówię, jestem nieprzygotowany. No nie jest, no mam tą wodę i będę już teraz nie wymieniał, bo to praktycznie to samo. Oj. Dochodzę do skrzyżowania i idę tam. Ale tu są ładne góry. To będę podziwiał, jak będę wracał. Ale tu ładnie. Ale jest bajeczna pogoda, ja pierdzielę. Jest tu marzenie. Nie jest jakiś upał, ale myślę, że 23. Myślę, że może być 23. No dobra, to wygląda spektakularnie.
Wow. Fiu, fiu. Trochę tu energii się zużywa, idąc do góry. Ale widoki. Czadersko. Dwie godziny 18 minut. Zajęło wejście najpierw na plażę, następnie tutaj. Czyli mniej więcej niecałą godzinę do plaży, ponad godzinę tutaj, plus parę minut na jakieś zdjęcia. No, muszę liczyć półtorej godziny gdzieś na zejście. Godzinę, półtorej. Coś między tym rozstrzałem. A jest godzina, która? Dziewiętnasta 4. Czyli pół godziny mogę tutaj się poraczyć, uraczyć, wykąpać w promieniach słońca i nacieszyć oczy tymi widokami, ale to jest niesamowite. Bo żadne zdjęcie, wideo, nic nie jest w stanie tego oddać. Jeszcze idzie do góry? No tak, idę do góry, bo popatrzyłem w mapę i ten szczyt jest tam wyżej. Tu jest tylko taki klif, z którego wszyscy zdjęcia robią. Więc nie, no muszę wejść na górę. Inaczej będę chory. Będzie mnie to dręczyć po nocach, że nie wszedłem, a byłem tak blisko.
Jak już jestem, to wejdę. I wyżej będę później nie schodził, tylko zbiegał. Ale sztos. Schodzę już i przyznam, że trochę opadłem z sił. Wysoka temperatura i to tempo, które sobie narzuciłem, żeby tutaj dość szybko, żwawo wejść i potem zejść. No jednak wyssało trochę ze mnie energii, a też nie zatankowałem paliwa takiego ekstra, bo na śniadanie co prawda zjadłem sobie to liofilizowane żarcie, całkiem spokojne jest kalorycznie i jeśli chodzi o wartości, ale później po drodze zapomniałem, że właśnie trzeba jeść, a ja nie mam nic, żeby ze sobą zabrać, żadne kanapki ani nic. Nie było też opcji kupienia po drodze, więc zatrzymałem się w jakimś przydrożnym barze, jednym w sumie z niewielu. Mówię, no dobra, zjem jakieś śmieciowe żarcie, aby tylko kalorie wrzucić jakieś, żeby jakaś energia była. No i wybrałem wege burgera, na szczęście był taki, a nie był najgorszy, z frytkami, także jakaś porcja energii wpadła, ale jakościowo to zostawia wiele do życzenia. No i teraz szybko jeszcze do auta, na hotel. Już nie wiem, czy zdążę cokolwiek w ogóle kupić dzisiaj. Też mam jakąś konserwę, puszkę rybną. Będę się ratował makrelą. No cóż, trzeba sobie jakoś radzić. Chyba nie widać, bo przestały się ruszać owce. One to mają tutaj życie w północnej Norwegii. Kurde, pozazdrościć. Chodzą gdzie chcą, robią co chcą. Jedzenia tu mają pod dostatkiem, bo tu wszędzie są czyste, bujne trawy. Strumyki, potoki, jest co pić. Nikt ich nie goni. Po prostu totalna, absolutna wolność. Życie nie umierać. Ja chcę być owcą. Nie chcę być batą, chcę być owcą. Tak sobie idę, tak sobie myślę, że żeby nie wracać się tam przez tą przełęcz i znowu na górę wchodzić po takich śliskich kamolcach, sobie zejdę tędy i pójdę tam przez tą przełęcz. Wyjdę co prawda trochę dalej od auta, ale mi się wydaje, że to jest dużo prostsza i szybsza trasa. Głównie po asfalcie, też po płaskim. Nie lubię asfaltów, ale czas mnie goni, jest 20, a ja do 22 maksymalnie muszę się zameldować, a stąd się jedzie godzinę, więc muszę trochę pocisnąć, ale tu było jasny gwint.
Tam byłem. Tam nie byłem. Macanie kuślosu. Wracaj do auta. No cóż, ten typ tak ma. Muszę jakiś rygor zastosować wobec samego siebie. Mogę tak po prostu robić tego, na co przyjdzie mi ochota, no bez przesady. Jaki wielki kruk. Idę bokiem, bo na tych deskach buja. Można się potknąć albo w ogóle wywalić. Siema. Ja też pozdrawiam kruka. Tam był taki trudny kawałek technicznie. Nawet jakieś łańcuszki były. I mnie troszeczkę, ale też tylko troszeczkę przyblokowała grupka rowerzek młodych. Ale to ja jestem zdumiony, bo takie dziewczyny młode, nie wiem ile lat miały. Ciężko mi stwierdzić. Ale widać po ciele, że niewypracowane takie mięśnie, zero rzeźby, jakby wszystko takie owalne. Chociaż tatuaże miały niektóre, więc nie wiem, pełnoletnie może były. No i dawały ostro tam na tym zejściu. Prawie jak dorosły facet, czyli ja, dorosły facet bez formy. No ale to i tak się jakby inaczej przekłada, no bo facet to facet. Także tutaj szacun dla dziewczyn. Myślę, że jak jeszcze trochę pobiegają po górach, poćwiczą, to będą normalnie maszyny do zabijania, jeśli chodzi o góry. Ale fajnie. Ja potrzebuję więcej samodyscypliny. Jest w pół do. Ja mam jeszcze około 2 km w linii prostej do samochodu. To jest na pewno więcej niż 2 km. Więc to jest 20 minut jak nic. Może pół godziny. Więc na 21 może mi się uda dotrzeć do samochodu. I potem około godziny drogi do hotelu. Niezmiennie od lat. To samo. No nie mam żadnej riposty w tym momencie. To się u mnie nie zmienia od lat i się chyba już nie zmieni. Człowiek za 5:12. Jestem na asfalcie. 1,6 km linii prostej.
to nie jest linia prosta. Kurczę, żeby się nie okazało, że to jest 3 km nagle, a nie 1,5. Mijam punkt, gdzie zacząłem swoją wycieczkę i ten parking, który był zawalony, także nie jest źle. Jeszcze myślę, że około 5 minut i będę przy aucie. Dochodzę już do samochodu. Tylko gdzie on jest? O, jest. I szybko w drogę. Dotarłem, jak widać, na załączonym obrazku. Byłem tutaj w hotelu za 10:10. Okazało się, że recepcja jest jeszcze godzinę ponad czynna do 23:00. Także jeszcze była ta tolerancja. Mogłem zostać de facto godzinę dłużej, czy tam kilkanaście, 10 minut, powiedzmy w górach dłużej, ale znając siebie, znając życie, i tak bym jechał na ostatnią chwilę na wariata, jako że jestem człowiek za 5:12. Także nic by to nie zmieniło. Ogólnie dzień bardzo fajny. Zmęczony jestem teraz, ale widoki, jakie dzisiaj widziałem, to po prostu to już zostanie ze mną. No, pierwsze co, to po wejściu do pokoju, jak już wniosłem wszystkie graty, to rzuciłem wszystko i po prostu gorący prysznic nigdy mi nie dał takiej satysfakcji, frajdy i takiego poczucia przyjemności ekstremalnej, bym powiedział nawet. Aż nie chciało mi się z tego prysznica wchodzić. Jak to niewiele człowiekowi trzeba do szczęścia. No, jutro jest ostatni dzień takiej ładnej pogody i potem już idą jakieś deszcze, chmury i taka przeplatana pogoda. Więc nie wiem, dzisiaj mam tu nocleg, jutro jeszcze też. Jak widać, za oknem dość ciemno już się zaczyna robić, bo dzień się drastycznie skraca tutaj. Teraz 12 minut w każdy dzień ubywa dnia właśnie. Dzień jest krótszy, 10-12 minut, zależy od którego dnia tego czasu ubywa. No myślę, że optymalnie wykorzystałem ten dzisiejszy dzień. Więcej się wycisnąć po prostu nie dało. A i tak jestem mega zmęczony i idę zaraz spać. Jest po pierwszej chyba, bo tak ogarnąłem się tak z grubsza, bo tutaj no nie wiem, ile ja już spałem pod namiotem teraz, chyba tydzień. Także muszę naładować wszystkie sprzęty elektroniczne. Już nie nadążałem ładować tego w aucie. No, jutro kolejny dzień. Też są ambitne plany, też intensywnie. A potem będę odpoczywał. Na razie jest intensywnie. To co, dobranoc w takim razie.